tutaj jest naprawdę taki syf, że szok. Ciekawe dlaczego. Czy to, że akurat dzisiaj, nie wiem, mają jakiś dzień, że będą to sprzątać dopiero albo coś, ale no tutaj jest naprawdę mega syf. My jesteśmy na Brooklyn Bridge. No, siemanko, pozdrawiamy. Dzieci jak się baczą. Powiem wam tak, przenieśliśmy się do innego świata, totalnie. I zaraz wam pokażemy dlaczego. Jesteśmy właśnie na największej żydowskiej dzielnicy w Nowym Jorku. I zaraz zobaczycie wszystko co i jak. To jest po prostu tutaj niesamowite aż. Idziemy zaraz tutaj gdzieś sobie wsiąść do jakiejś kawiarni, troszkę więcej poczytać, żebyśmy wam opowiedzieli co i jak tutaj wygląda. Ale po prostu przenieśliśmy się trochę do innego świata. Nie byłem jeszcze w takim miejscu, ja też. Naprawdę nigdy. Wygląda to naprawdę niesamowicie, bo tu my wyglądamy inaczej. A tak to wszyscy po prostu tak samo. Te dzieci mają fajne takie te, jak to powiedzieć? Czapki? Pejsy? Nie, co mają te takie te... Pejsy, no. Pejsy, no. Pejsy. Niesamowite to jest po prostu. Ale powiem wam szczerze tak, na każdej dzielnicy prawie był porządek. O, patrzcie jakie mają pejsy. Na każdej, a tutaj jest naprawdę taki syf, że szok. Ciekawe dlaczego. Czy to, że akurat dzisiaj, nie wiem, mają jakiś dzień, że będą to sprzątać dopiero albo coś, ale no tutaj jest naprawdę mega syf. Co? No dziwnie po prostu. No jakbyśmy się, nagle jak się przenieśliśmy z polskiej dzielnicy do tej tutaj i to jest tak naprawdę też na Brooklynie, zupełnie inaczej. W Nowym Jorku ciekawe jest to, że mimo, że to jest takie jedno miasto, naprawdę co pojedziecie, co dzielnicę, to są inne te społeczności. I wszyscy tak jakby się trzymają w tych jednym miejscu. Znaczy wiadomo, że teraz to też jest podzielone, ale fajnie, że na tej dzielnicy są na przykład Żydzi, na innej byli Polacy, na innej jeszcze inni. Bardzo ciekawe to jest. Gdzie idziemy? Przed siebie. W Londynie jak byłem, to też jest jedna taka dzielnica właśnie, gdzie też jest tak dużo Żydów. I tam byłem zaskoczony, ale tutaj to jest naprawdę... No tutaj się nie widzi ludzi, którzy nie są Żydami. Typowo, bardzo, no. Nie? Naprawdę to... Robi wrażenie. Robi wrażenie. Jak dookoła gdzieś się, gdzie nie... O, tutaj słońce. Gdzie się nie obrócimy. No tak naprawdę to my tu wyglądamy inaczej. Zdecydowanie, wyróżniamy się bardzo. Ale no... Nie jest dobra, chodźmy dalej. Na kawę. Musimy gdzieś wejść i poczytać troszkę więcej, żeby wam coś powiedzieć, skąd właśnie o tutaj tu myślimy jest w jakimś chyba centralnym miejscu, skąd to się właśnie wszystko wzięło. Zaraz to sprawdzimy, tylko nie możemy znaleźć żadnej kawiarni, się zastanawiamy, czy oni to w ogóle kawę piją, bo to jest bardzo zastanawiające. O, tutaj chyba jest, no to chyba będzie kawiarnia, miejmy nadzieję. Aha, no. No nie jest, no idziemy dalej. Ale to jest niesamowite, że oni to mają właśnie, o co chodzi w tych drugich pejsach, że dlaczego akurat to tak jest. Zaraz będziemy o tym czytać. Zaraz poczytamy, dokładnie. Tak będzie chyba najlepiej.
właśnie teraz przeczytaliśmy, ile ich ogólnie tutaj mieszka w stanie Nowy Jork. No to w samym tutaj, czekajcie, tylko ciężarówka przejedzie. W samym stanie Nowy Jork jest 1,6 miliona. Tutaj, na samym Brooklynie, gdzie my... No właśnie, to jest nie tak. Coś kamera dzisiaj szwankuje. Tutaj, na samym Brooklynie, gdzie jesteśmy teraz, właśnie, to jest ich prawie 0,5 miliona. Tutaj mają taką główną swoją właśnie dzielnię. Ale jak to dziwnie wygląda. Serio, dla nas po prostu, ja to widziałem już, ale ty widziałeś wcześniej gdzieś? Nie. Taką dzielnicę, no, ale nie widziała. Ja widziałem w Londynie już to i już wtedy byłem tak zaskoczony. Ale tutaj też nie spodziewałem się, że jeszcze dzisiaj mamy piątek i to jest podobno dobry dzień na to, że można wszędzie po prostu zobaczyć, jak oni są. Ale słuchajcie, tych szukamy swoich kawiarni, przeszliśmy naprawdę już sporo i nigdzie nie ma. Spotkaliśmy jakichś Polaków, za Piotr usłyszał, że rozmawiał po angielsku. Po polsku. Po polsku. I zapytał kawiarnię i mówię, nie, że tutaj, nie będzie że tu kawiarni. się nie znajdzie. Trzeba wracać gdzieś tam dalej. No, także musimy ich po prostu wyjść trochę stąd. Oni chyba nie piją kawy. Może nie. Ale patrzę się na nas Cały czas. Na wariatów. Chodzimy już naprawdę tutaj od, nie wiem ile, pół godziny i nigdzie żadnej kawiarni, nigdzie. Chyba może zaraz wejdziemy po jakiegoś Red Bulla albo po coś, bo... Nie no, ja chcę kawę. Zaraz gdzieś znajdziemy. Znajdziemy? Wiecie co wam powiem szczerze? Takiego syfu jak tutaj na tej dzielnicy Nigdzie nie to widziałam. nie widzieliśmy nigdzie po prostu. Serio? I wszędzie. I teraz jesteśmy w piekarni Tak. i to jest to samo. To jest taki... Myślimy, że kurczę, może jakiś taki dzień, że po prostu... Znaczy śmieci i tak pewnie tam zbierają, no bo są przygotowane. No tak, ale że ogólnie, że może taki dzień po prostu, że jakoś tak to wygląda, że tak nie jest zawsze, ale no tutaj też widzimy, Burdel że jest okropny. strasznie. O, pokaż tu jak to wygląda. Tak wygląda kawiarnia. Dobra, ruszamy na dalsze zwiedzanie. Kawa wypita, która tak naprawdę w ogóle nas nie ożywiła. Wręcz mnie rozbiła. Nic a nic. No, ale to w ogóle po kawie do spania. No. Ale to taka kawa właśnie była niestety. No słuchajcie, jeszcze a propos tych pace'ów, które oni mają, to jest to, że zapisane, że oni nie mogą po prostu tych włosów ścinać. Mogą jedynie później je utrzymać konkretnej długości, no ale jakby nie mogą ich ucinać na krótko, a też, no i przepraszam, nie mogą ich podcinać brzytwą. No, ale dla mnie to jest akurat dziwne, że to tylko taki jeden zwis, taki Tak. tylko po jednym tutaj. No, bo to jest tak od skroni tutaj do No ucha. właśnie, no od skroni, no. A i tak samo Ala też wyczytała o kobietach, jak mają tutaj w tym, o ścinaniu włosów. Weź to powiedz. A nie O tym, że, pamiętam, co? no tym, że golą na łyso, bo... Nie, no tutaj to jest bardzo takie ortodoksyjni, już jak ktoś naprawdę jest takim ortodoksyjnym Żydem, no to generalnie, że kobiety, które są zamężne, nie mogą pokazywać swoich włosów komuś innemu niż swojemu mężowi. I albo zakrywają chustką, albo właśnie noszą peruki, albo w ogóle golą się na łyso, albo tak bardzo na krótko No. i... Ja myślałem w ogóle, że takie coś to na przykład jest tylko w islamie, że dlatego one noszą te hijaby albo burki i tak dalej, bo nie można pokazywać włosów, a jednak Nie wiem, czy tutaj ty też. nagrałeś wcześniej, jak tam mówiłam, pewnie sporo z Was oglądało taki serial bardzo popularny na Netflixie, Unorthodox. To jest właśnie o takich ortodoksyjnych Żydach. Bardzo fajny serial, swoją drogą, jak ktoś nie oglądał, to polecam. Ja nie oglądałem. Taki naprawdę dający do myślenia, on jest dosyć ciężki, ale myślę, że warto obejrzeć, bo zawsze jest tak... To niesie ze sobą też jakąś wartość i można się nauczyć troszeczkę o innej kulturze, o tym, jak to wygląda. Będę chciał zobaczyć. No, dajcie znać, czy oglądaliście i czy Wam się podobał.
Siemanko, jeszcze takie szybkie ogłoszenie, ponieważ wspólnie z Polkami w podróży organizujemy dla Was wyjazd na Phuket, który odbędzie się w ostatnich 2 tygodniach lutego. Na dole w opisie znajdziecie link, także zapraszam serdecznie, będą to wakacje z wojownikiem, spędzicie ze mną fajne 2 tygodnie na Phuket, będziemy zwiedzać, będziemy imprezować, opalać się na plaży, będzie naprawdę bardzo fajny czas, także serdecznie zapraszam, oglądajcie dalej. Ale co tu jest napisane, przeczytasz? Fajne mają te autobusy amerykańskie. Dobra, jeszcze taka ciekawostka dla Was, że podobno, tak to wyczytaliśmy po prostu, że w stanie Nowy Jork co 10. osoba to jest właśnie Żyd. Tak, tylko że 25% z nich nie jest, jest niewierzących. No. I jeszcze dodatkowo wyczytaliśmy też na temat tego, na temat tych kapeluszów albo czapek, co możecie zobaczyć właśnie. To podobno oni noszą ogólnie zakrycia głowy. Ze względu... Jako wyraz szacunku do Boga po prostu. Dokładnie tak. No, ale te kapelusze mają śmieszne na maksa. Takim najpopularniejszym zakryciem głowy jest oczywiście jabłka. Czyli tylko, wiecie, tak. takie zakrycie. Jak ktoś ma zakole, to zakrywają. Mi jeszcze do niedawna by mi się przydało, ale już nie potrzebuję. Teraz już jest całkiem spoko. Nie, bo doszliśmy, że tu chyba jest na taki syf po prostu, że dzisiaj jest wywóz śmieci i to dużo tych śmieci chyba się porozwalało. Trafiliśmy na zły czas, bo to jest strasznie brudno. Strasznie zasypione. Normalnie żadna dzielnica nie była tak zasypiona jak ta. A ta jest akurat. Ten akurat się zwrócił, ale powiem Wam szczerze, że tak jak a się co to patrzy... jest ciekawe? Jakiś... Wygląda jak zamek. No, kończąc wątek, to generalnie oni tak raczej patrzą w ziemię cały czas, no nie? Jak nas mijali gdzieś albo coś, a jeszcze jak widzieli jak ten... Nie, właśnie różnie, bo było albo tak, żeby patrzyli na nas tak, wiesz, bardzo... Spod byka, ale większość to po prostu przychodziła i tak. Dziwna akcja. Kolejna misja na dzisiaj. Idziemy zrobić sobie ładne zdjęcie na Brooklyn Bridge. Wszystko z Nowego Jorku. My jesteśmy na Brooklyn Bridge. Ale tu ludzi dzisiaj jest. A się nie ma co dziwić. Zaczyna się właśnie Golden Hour. Każdy przychodzi sobie zdjęcie zrobić. No i też ludzie na pewno tutaj tędy po prostu przechodzą. Jesteśmy właśnie na Brooklyn Bridge. Miejsce, które naprawdę chciałem bardzo zobaczyć. Widziałem stąd bardzo ładne zdjęcia, jak ludzie robią, tylko nie wiem skąd. Jak robimy je tutaj, gdzie jesteśmy teraz, takiego szału totalnego nie ma. Ale spokojnie, jeszcze znajdziemy. Także wbijcie na nasze Instagramy, sprawdzicie, czy było zdjęcie, czy nie było. Brooklyn Bridge. Piękny Nowy Jork. Po drugiej stronie Brooklyn. Kolejnym miejscem, które przyszliśmy odwiedzić, jest Chinatown. Idziemy gdzieś tu na jakiś obiad.
Chinatown zawsze ma dla mnie fajny klimat. Wiadomo, że najlepiej wygląda oczywiście wieczorem, jak wszystko zaczyna świecić, ale i tak jest spoko. Zaczął się mini targ. Ciekawe, co ciekawego tutaj mają. Zastanawia mnie jedna rzecz. jedna rzecz mnie zastanawia. Aktualnie teraz jak kręcimy te odcinki, to zaczęła się seria po Jordanii. I ta seria idzie trochę słabo. A odcinki są niesamowicie dobrze zrobione i fajnie nakręcone. Ja rozumiem, że oczywiście już parę osób tam było i tak dalej, ale pamiętajcie, nie ma miejsca na świecie, gdzie kogoś nie było. Zawsze każdy gdzieś był. I może teraz jest tak, że no ci podróżnicy youtuberzy może za krótkim czasie tam byli, rozumiem, bardzo dobrze to rozumiem, ale pamiętajcie, że każdy ma swój styl i każdy na inny sposób pokazuje rzeczy i miejsca. Także jeśli jeszcze nie oglądaliście odcinku z Jordanii, bo Turcja już naprawdę fajnie szła, Jordania gorzej. Także jeśli nie widzieliście, to naprawdę polecam sprawdzić, bo to są naprawdę fajne odcinki. I w ogóle Jordania to jest taka petarda. Bardzo polecam. Jak ktoś z was się zastanawia, żeby tam pojechać, naprawdę warto. To mi się podoba w nowojorskim metrze. Patrzcie, ile chłopak kapusty ma. Jesteśmy właśnie w Central Parku. No i to jest takie miejsce, w którym się spotykają ludzie, żeby, nie wiem, robić pikniki, uprawiać sport, czy po prostu iść na spacer. I jest to 5. największy park w Nowym Jorku. A w ogóle to jest fajne to, że ten park jest tak fajnie, tak jak Ala mówiła, to jest 5. największy. Ja w ogóle myślałem, że to jest największy. Ja też. Ala przydała, że to jest 5. największy. Jest, tak jak widziałam na tej mapie. One są chyba poza Nowym Jorkiem. Tak, nie? w sensie one są tak trochę, wiecie, no na brzegu. W samym centrum to on jest, przypuść takie, ale zarąbiste dla mnie jest to, że tu po prostu dookoła betonowa dżungla, a tu nagle jakby nic, taki kwadrat, prostokan wsadzony i piękny park. I to jest niesamowite, że jeszcze tutaj nie zbudowali budynków. I chyba nie zbudują już, chyba to zostanie na zawsze. Oby. Dobra, idziemy dalej. Patrzcie, boisko. Nie wiem, to jest chyba do baseball. A może nie? Nie wiem, nie znam się. Ale ładnie wygląda. Chciałem teraz zadać pytanie, kto z was oglądał Kevina w Nowym Jorku, ale chyba nie ma osoby, która nie oglądała, albo Kevina samego w domu, ponieważ oglądałaś raz. A ja nie, jak podsłuchujesz, to dobrze podsłuchuj, ale nie jednym uchem i to jeszcze tym brudnym. No. Będę miał kłopoty teraz. No. To pamiętajcie, jak to było, jak on tutaj był w parku, właśnie w Central Parku i tutaj puszczał te petardy, tutaj, nie wiem, czy to jest dokładnie ten most, wygląda jak ten, mogę się mylić oczywiście, oglądałem to dawno temu, co ta pani była, co te gołębie karmiła. Fajnie się odwiedza takie miejsce. Pamiętam, jak byłem w tamtym roku w Chicago, to byłem pod domem Kevina. Jak ktoś oglądam już jakiś czas i oglądał serię ze Stanów Zjednoczonych, to na pewno widział to. I taka rozkmina. Ciekawe, czy Kevin jest sam w domu. Jak myślicie? To jest ten dom właśnie, gdzie kręcili pierwszą część Kevina, gdzie mieszkała rodzina McAllisterów.
Kto od was nie widział Kevina? Każdy to pewnie po 1000 razy. Przecież to zawsze leci. Fajnie takie coś. Fajnie, że się jest w takich miejscach, które po prostu wcześniej oglądało się na filmach. Bardzo mi się to podoba. W ogóle Nowy Jork mi się podoba. Bardzo lubię to miasto i mamy nadzieję, że może nie wiem, czy w przyszłym roku, czy za 2 lata uda nam się tutaj przyjechać, pomieszkać sobie. Nam się, tak jak wam mówiłem, nie wiem, czy to było w tym odcinku, czy w poprzednim, że chcemy jeden rok zrobić tak, że co miesiąc mieszkamy w innym miejscu na świecie. Przez 12 miesięcy 12 różnych miejsc. Taki mamy plan. Na przyszły rok się to nie da, bo na przyszły rok mamy zaplanowane mniej więcej podróże, ale mam nadzieję, że jeszcze w kolejnym 2024 nam się to uda. Idziemy właśnie teraz do sportsbaru, bo zaraz walczy Mateusz Gamrot i mocno trzymam kciuki, bo Mateusz będzie mistrzem UFC, zobaczycie. Byliśmy w 5 barach, nigdzie nie mają tego kanału, na którym leci UFC. Ale nie tracimy nadziei, idziemy dalej. Spotkaliśmy przed chwilą Polaków, którzy idą też w to samo miejsce. Także miejmy nadzieję, że tam będzie. Pięknie, chłopaki. Sport w barze w Nowym Jorku. There's a sun in the sky.